Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku ze serii Co nowego w testach, a w testach dzisiaj stoi niszczyciel z nowej linii europejskiej, który nazywa się Gdańsk. Jest to niszczyciel 10 poziomu i za chwilę dowiecie się cośkolwiek na temat tego okrętu. Powiem wam, jakie ten okręt ma uzbrojenie, jakieś tam tutaj różne dane bez zamontowanych flag oraz kamuflaży. Moi drodzy, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty są w testach. Za niedługo zawitają do waszych portów, no i przede wszystkim co to robię powtórki waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja serdecznie was zapraszam do oglądania tego materiału. No i moi drodzy, to jest właśnie ten niszczyciel polski, niszczyciel Gdańsk 10 poziomu z nowej linii europejskich niszczycieli. Na potrzeby tego materiału zamontowałem jemu tylko i wyłącznie kamuflaż taki biały, aby wyglądał schludnie, bo bez kamuflażu wygląda jak troszeczkę taka pordzewiała kupa złomu. No i moi drodzy, wszystkie dane, które będę wam mówił na temat tego okrętu, to bez zamontowania flag, no i bez kapitana. Ja pływałem już na tym okręcie może z dwie bitwy. Nie mogę niestety wam powiedzieć, jak się tym okrętem gra, jakie są wrażenia. No niestety okręt jest w testach i obowiązuje tutaj tajemnica NDA. No i zobaczcie, moi drodzy, żywotność tego niszczyciela już wam pokazuję, to 24 400. Okręt posiada na swoim wyposażeniu artylerię główną zamontowaną na dziobie. Mamy tutaj artylerię, dwie wieże z dwiema armatami o kalibrze 139 mm. Mamy jedną wieżę z dwoma armatami 139 mm i mamy tutaj trzecią wieżę również z armatą 139 mm. No i moi drodzy, troszeczkę danych już wam mówię. Okręt posiada tylko pociski odłamkowo-burzące i czas przeładowania tych pocisków to 3,7 sekundy. Czas obrotu o 180 stopni to jest 18 sekund. Rozrzut maksymalny wystrzelonych pocisków to 105 metrów. Zasięg maksymalny tutaj dział to jest 12 km. No i maksymalne uszkodzenia, jakie zadają pociski odłamkowo-burzące, to 2000. Prawdopodobieństwo podpalenia celu jest 10%. Zdolność penetracji do grubości pancerza jest 23 mm i prędkość wylotowa wystrzelonych pocisków to 840 metrów na sekundę. Okręt, moi drodzy, również posiada tutaj na swoim wyposażeniu torpedy. Są tutaj dwie wyrzutnie torped. Zamieszczona jest jedna tutaj, druga tutaj. No i mamy tutaj dwie wyrzutnie torped, które wyrzucają torpedy 5 sztuk o kalibrze 533 mm. Zasięg tych torped to 7,5 km i prędkość torped to 86 węzłów. I już wam mówię więcej tutaj takich statystyk na temat tego wszystkiego. No to te torpedy zadają maksymalne uszkodzenia 11 200, prędkość torped to 86 węzłów i zasięg wykrywalności torped na oceanie to 1600 metrów. No i czas przeładowania wyrzutni torpedowych to 116 sekund i czas obrotu o 180 stopni to 7,2 sekundy. No i oczywiście okręt posiada bomby głębinowe. Bomby głębinowe maksymalne uszkodzenia zadają 2400. Liczba ładunków to 2, bomby ładunków 12. No i mamy czas przeładowania 40-sekundowy. No i obrona jest tutaj przeciwlotnicza. Jest zamontowana obrona przeciwlotnicza na tych tutaj oczywiście miejscach. Zobaczcie, to jest obrona przeciwlotnicza. Ma on tutaj takie działka.
I obrona przeciwlotnicza to 2 stanowiska z 4 działami. Zobaczcie, to jest jedno. Już Wam pokazuję dokładnie. Zobaczcie sobie 2 razy po 4 25 mm. To są właśnie oto tutaj jedno stanowisko i z drugiej strony drugie oto takie stanowisko. Następnie mamy działka 57 mm. Tu mamy 5 stanowisk takich. Zobaczcie proszę. 2, 3. Tutaj mamy 4. I moi drodzy 5 takich mamy tutaj stanowisk. No i teraz dane, już Wam mówię, jak tutaj to wygląda. Działka przeciwlotnicze, stałe uszkodzenia zadają 267, wsparcie w sektorze priorytetowym to 35% i zasięg ognia 4 km. No i już Wam tutaj podpowiemy coś więcej. Stałe uszkodzenia, moi drodzy, na sekundę w obszarze działania uzbrojenia przeciwlotniczego to uszkodzenie oddziału przeciwlotniczych krótkiego zasięgu to 39, prawdopodobieństwo trafienia w cel to 95%, zasięg ognia to 3,1 km. Uszkodzenia oddziału przeciwlotniczych średniego zasięgu to już mamy tutaj 238, prawdopodobieństwo trafienia jest 100%, no i zasięg ognia jest 4-kilometrowy. Tak oto wygląda. No i teraz manewrowość tego okrętu. Maksymalna prędkość to jest bez oczywiście flagi zamontowanej to 41 węzłów. Promień skrętu jest 810 metrów i czas przestawienia steru jest 5,3 sekundy. No i teraz kamuflaż. Kamuflaż mamy, moi drodzy, 9,5 km. Z tym, że mi udało się zbić chyba na 7 z grosikami, ale za chwilę to Wam pokażę. No i teraz mamy tutaj wykrywalność po wystrzale jest z baterii głównej 12 km. Wykrywalność w dymie po wystrzale z głównych dział to 4 km i wykrywalność okrętu ogarniętego pożarem 11,5 km. No i moi drodzy, nie wiem tutaj pokazywać oczywiście rozmieszczenie pancerza, no zresztą możecie sobie zobaczyć, mamy wszędzie tutaj 19 mm, góra jest 10 i 13 mm, tak jak tutaj na załączonym oczywiście obrazku. No i jeżeli chodzi teraz tutaj właśnie o kapitana, proszę bardzo, kapitan 21 perek. Wargaming preferuje te oto tutaj perki, czyli zamontujmy sobie w tym momencie te oto tutaj perki, czyli będziemy mieli raz, będziemy mieli 2, będziemy mieli 3, będziemy tutaj mieli 4, 5, 6, 7, 8. Tak to preferuje oczywiście Wargaming. Tutaj już nam oczywiście wszystko wzrosło. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Opanujmy tutaj i już nam, słuchajcie, zasięg artyleryjski jeszcze nie wzrósł. Mamy dalej 12, ale na kamuflażu już mamy 8,6 km. No i teraz przejdźmy od razu do wyposażenia tego okrętu. Okręt posiada na swoim tutaj wyposażeniu również radar. Jest to radar z wykrywaniem okrętów 9-kilometrowym i czas działania sprzętu eksploatacyjnego to jest tylko 10 sekund i czas przeładowania jest 60-sekundowy. No i mamy tutaj doładowanie silnika, prędkość maksymalna jest plus 8%, ale teraz przejdźmy może do zamontowania tutaj tegoż proszę bardzo, modyfikację głównego uzbrojenia. Ja bym dał przykład, to już montuję. Następnie myślę, że można było jemu dać tutaj ochronę maszynowni. Może ktoś będzie chciał coś innego, ale ja to zamontuję.
dam tutaj do celności. Teraz tutaj co mogę dać? Podejrzewam, że do prędkości okrętu, żeby szybciej się oczywiście zwijał. Może nie zwijał, ale rozpędzał. No i tutaj jemu dam również do kamuflażu. Za chwilę zobaczymy, ile będzie miał kamuflaż. No i tutaj w tym momencie dam jemu zasięg artyleryjski. Taki jest mój wybór. Wy możecie sobie oczywiście kombinować. I w tym momencie mamy, moi drodzy, kamuflaż 7,7 i zasięg artyleryjski już mamy 13,9. Wydaje mi się, że to jest tutaj dobry wybór, ale to wybór należy do Was. Ja ten okręt, moi kochani, ten oto sposób zrobiłem. Także, moi drodzy, myślę, że ten okręt Wam się tutaj dopasuje, przypodoba, ale wszystkie dane, które Wam w tej chwili powiedziałem, jeszcze mogą ulec zmianie, ponieważ ten okręt jeszcze jest w fazach testowych. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeszcze będę chciał zrobić materiał na temat tutaj innych okrętów, które znajdują się jeszcze z tej linii europejskich, a ja Wam życzę wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia w następnym odcinku Co nowego w testach.